Cześć, mam dzisiaj dla Was coś bardzo fajnego. Test chińskiego telefonu Home HT20. Włączam, czy widać? Który dostałem od polskiego dystrybutora firmy CK Mediator, której serdecznie dziękuję. Zapraszam Was też, wejdźcie na stronę ckmediator.pl. Tam można ten telefon kupić w bardzo dobrej cenie za 599 zł. Z realizowalną polską gwarancją 24 miesiące na terenie Polski, co uważam w przypadku tego telefonu jest dużym plusem niż gdybyście go kupili gdzie indziej. Jesteśmy na terenie Wake Parku w Krakowie, więc jeżeli ktoś jeszcze tutaj nie był, to serdecznie zapraszam. Najbardziej wakacyjne miejsce na mapie Krakowa. Zwłaszcza w lecie można popływać i przyjść na fajną imprezę. No i teraz do rzeczy. Co to jest za telefon i dlaczego go recenzujemy w tym miejscu? To jest telefon typu rugged, czyli w założeniu odporny na warunki atmosferyczne, upadki, rozbicie itd. itd. Według zapewnień producenta posiada normę IP68 i IP65, co oznacza, że jest odporny zarówno na wodę, jak i na pył oraz, jak twierdzi producent, na upadki z wysokości do 1,20 m. Oczywiście obudowa jest dość solidna, skręcają się na śrubki, nie wiem czy to widać, natomiast w zestawie dostarczony przez producenta jest specjalny śrubokręt, którym, żeby wsadzić kartę SIM i kartę microSD, należy odkręcić wszystkie śrubki, wsadzamy kartę, dopiero później zakręcamy. W środku również znajduje się specjalna membrana, która jest opisana w instrukcji, że należy ją po włożeniu kart dopasować do wnętrzności telefonu i następnie dopiero przykręcić tył, co daje dodatkowe zabezpieczenie przed dostaniem się wody do środka. Wygląda też ciekawie, nie wygląda jak cegła, fajnie wygląda ta metalowa obwódka naokoło. Ja otrzymałem od firmy CK Mediator telefon w kolorze czarnym. Dostajemy tutaj całkiem sporo, ponieważ tak, przede wszystkim 4-rdzeniowy procesor, co prawda Mediatek, ale wystarczy, 2 GB RAMu, w założeniu nie najgorszą 13 megapikselową matrycę telefonu i przede wszystkim, co bardzo rzadkie w tej klasie cenowej, czujnik palca. Bateria, którą mamy tutaj w zestawie wymienna, co również jest ważne, ma pojemność 3500 mAh, czyli bardzo dużo i w praktyce wystarcza to na 2 dni używania telefonu bez przerwy. Mamy tutaj też praktycznie rzecz biorąc czystego Androida, chociaż niestety zaniepokoiła mnie pewna rzecz, mianowicie brak opcji szyfrowania telefonu, mamy tutaj Androida 6, no ta opcja powinna być dostępna w sekcji zabezpieczenia. Niestety jej nie ma. Wiele osób na pewno zastanawia się, jak działa czujnik palca w tak niedrogim urządzeniu. Rozwiewam więc wątpliwości, czujnik palca działa bardzo dobrze. Dobra, no to słuchajcie, przechodzimy do tego, na co wszyscy czekają, czyli test telefonu sensu stricto, wrzucamy go do wody, a następnie będziemy upuszczać. Więc uwaga, telefon działa, pokazuję do kamery, że telefon działa. W tym momencie wszystko nam ładnie działa. No nie wiem jak to pokazać dokładnie, tak? Uwaga, upuszczam. Okej, dzięki. Dobra, wyłowiłem. Nie powiem, bardzo miło jest tak wrzucić telefon do wody, fajna zabawa, polecam. Uwaga, zobaczmy czy co. No, ekran wygląda na to, że działa bardzo dobrze. No to słuchajcie, teraz zrobimy pewne drop testy. Na początek upuszczę go tutaj, no to jest taki drewniany podest z wykładziną, więc powiedzmy, że jest to powierzchnia trochę oszukana, ale upuścimy go na początek. Tam widzę jeszcze jakieś takie twardsze dechy, zaraz tam pójdziemy też go opuścić. No więc uwaga, drop test. No nie, tu jest w ogóle widać, że dla tego telefonu to nie jest nic takiego, czego rzeczywiście opuścić na coś twardszego. No i co, słuchajcie, opuszczamy go w takim razie tutaj na jakąś twardszą powierzchnię. Uwaga, odejdę może 2 kroki, żeby było mnie lepiej widać. Drop test numer 1, jest to też wysokość wyższa niż 1,2 metra. Uwaga. Tak. Słuchajcie, to jest też miękka powierzchnia, więc nawet dźwięk, który ja słyszę, nie wiem czy słychać na filmiku, powoduje, że mam zaufanie do tego telefonu. Widać wyraźnie, że on to wytrzyma. Myślę, że jak nie jeden telefon bym rzucił w taki sposób, to można by się spodziewać jakiś rys lub czegokolwiek. Natomiast dźwięki, które przy upadku wydaje Home HT20 są naprawdę krzepiące. Ponieważ te drop testy wychodzą dobrze, to mam jeszcze propozycję, udajmy się tutaj, chodźcie razem ze mną.
Udajmy się tutaj i puścimy go tutaj na ten betonowy, na to betonowe kółko, nie wiem czy dokładnie je widać. No cóż, ryzykujemy. Uwaga, 3, 4. Tak, no tutaj już stuk był znacznie gorszy, ale nadal przez to, że tutaj mamy gumowanie, przez to, że tutaj mamy te bumpery, no nie widzę żadnych śladów, które wywołałyby upadek. No tak więc słuchajcie, co mogę powiedzieć? Za tą kwotę jest to bardzo dobry telefon. Naprawdę nie jest on cegłą, a jednocześnie jest zdecydowanie w odczuciu wyraźnie odporniejszy od jakiegokolwiek innego telefonu zwyczajnego, że go tak określę. Tutaj są takie zatyczki na śrubach, które też mimo upadków, mimo wyładowania nie powypadały. One zabezpieczają śrubki obudowy prawdopodobnie przed wodą. No słuchajcie, polecam. Nie powiedziałem jeszcze, że obsługuje LTE, obsługuje 2 karty SIM, więc można tutaj naprawdę, myślę, że jest to telefon bardzo przydatny również w podróży, ponieważ możemy mieć 2 aktywne numery, długa bateria, no wiadomo, wodoodporność i tak dalej. No słuchajcie, zdecydowanie polecam, powtarzam jeszcze raz, telefon mogłem testować dzięki uprzejmości firmy CK Mediator, która jest oficjalnym dystrybutorem telefonu w Polsce i daje na niego 2 lata gwarancji, tak więc zapraszam na ckmediator.pl. Dziękuję Wam za oglądanie filmiku i jeżeli komuś on pomoże w zdecydowaniu się bądź nie na jego zakup, to będzie bardzo fajnie. Trzymajcie się. Dzięki.